Każda historia to nowe odkrycie, a rozmowa ma niezwykłą moc łączenia nas wszystkich. Jeśli te rozmowy są dla Ciebie wartościowe i chcesz być częścią tej podróży, zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału oraz udostępniania odcinków, które mogą zainspirować także innych. Dzięki Waszemu wsparciu możliwe jest tworzenie jeszcze większej liczby takich rozmów. Dziękuję, że oglądacie W ogniu pytań. Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu W ogniu pytań. Jeżeli się jeszcze nie znamy i jesteście tutaj po raz pierwszy, ja mam na imię Oskar, jestem prowadzącym ten program. I dzisiejszym moim gościem jest Eliza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Taką tradycją tego podcastu, zresztą mówię to na każdym podcaście, jest to, że moi goście przedstawiają się sami, mówią, czym się zajmują, co jest ich pracą, co jest ich hobby, z czym przyszli dzisiaj do mnie i o czym będziemy rozmawiali. Więc przejmij pałeczkę i powiedz parę zdań o sobie. Myślę, że każdy z tych wątków jeszcze później rozwiniemy, to na razie takie intro. Cześć, mam na imię Eliza. Na co dzień prowadzę gabinet fizjoterapeutyczny. Zajmuję się przede wszystkim pomaganiem ludziom z bólem, ogólnie pojętym. A oprócz tego pracuję dla firmy, która robi sprzęt dla szpitali i dla osób niepełnosprawnych. Okej, czyli sprzęt jakiś medyczny, tak? Tak, sprzęt medyczny, dokładnie. Zajmuję się tam sprawdzaniem jakości i ogólnie pojętym serwisem takiego sprzętu, ponieważ to jest bardzo istotne, żeby sprzęt, który jest produkowany w naszej firmie, wychodził do klienta sprawdzony i dobrze działający oczywiście, bo przy jednostkach chorobowych, z którymi mamy do czynienia w szpitalach, to jest bardzo istotne, żeby cały sprzęt działał jak najlepiej. Wiadomo. A do czego ten sprzęt jest przeznaczony? Głównie przeznaczony jest dla osób, które długotrwale są unieruchomione, czyli po różnych udarach, wylewach, po zawałach, po wypadkach. W gruncie rzeczy to są przypadki bardziej neurologiczne, które wymagają takiej opieki, można powiedzieć, stałej i długoterminowej. Kiedy się u ciebie zaczęła, no nie wiem, czy to można nazwać pasją, zainteresowaniem do fizjoterapii? Czy masz jakieś wykształcenie w tym kierunku, czy to dopiero przyszło jakoś z czasem? W dzieciństwie przejawiałam różne zdolności, jeżeli chodzi o dotyk. Bo ręce, które leczą, tak się mówi, tak? Dokładnie. Moja babcia zawsze mnie prosiła, żebym tam dotykał. Jak się nazywał ten, co tak przez telewizor... Kaszpirowski był. On był niesamowity. Chyba się za dziecka gówniarzem byłem. Tak, chyba za dziecka się naoglądałam na jakiegoś Kaszpirowskiego. Ale coś w tym było, bo ilekroć ktoś cierpiał z jakiegoś powodu typu ból kręgosłupa czy ból głowy, ja miałam od dzieciństwa taką empatię w sobie, że jak po prostu dotykałam tymi małymi rączkami, to wszyscy mówili, że im przechodzi. I albo to była prawda od początku, albo tak mocno w to uwierzyłam, że poszłam w tym kierunku. I tak naprawdę od początku wiedziałam, że będę dotykała ludzi, że to mi sprawia ogromną przyjemność. Tak jak wcześniej mówiłam, przez nasz dom rodzinny przewijało się mnóstwo uzdrowicieli, chiropraktyków, kręgarzy, wróżkarzy, radiescetów, wróżek różnego typu. I te naturalne terapie były obecne w moim domu. Więc tak jakby naturalną drogą było dla mnie pójście i taką oczywistą, tak, że pójdę w tą stronę. Także wybrałam tą szkołę też dlatego, że miałam blisko. No to też jest ważne. Ale na początku wybrałam pielęgniarstwo, ale wytrzymałam tam tylko 2 tygodnie, bo moja dusza buntownicza po prostu tak jakby nie godziła się na reguły, które tam panowały w tej szkole, a tam były same dziewczynki. Wszystkie były grzeczne, ułożone, a ja ze swoją pankowską naturą po prostu tam nie pasowałam i czułam, że to nie jest ta droga. I wylądowałam na fizjoterapii. Tak właśnie zdałam egzaminy, o dziwo. Też byłam w szoku.
No i zaczęłam przygodę właśnie z fizjoterapią, Ile z lat temu to anatomią. było? To były lata 90., 96. No także trochę czasu temu to już się wydarzyło. I tak naprawdę od samego początku zaczęłam masować. Od momentu, kiedy nauczyłam się pierwszych technik, zaczęłam masować swoich znajomych, rodzinę, przyjaciół. Po prostu kogo się dało, to masowałam. Masowałam w tak dziwnych miejscach i tak dziwnych, niesamowitych ludzi. Przez to właśnie też poznawałam niesamowitych ludzi, bo pamiętam kiedyś jechałam pociągiem relacji Kołobrzeg, Katowice i tam komuś właśnie coś się stało z kręgosłupem i w przedziale, w wagonie po prostu ratowałam człowieka. I się okazało, że ten człowiek pracuje na Uniwersytecie Krakowskim i tak powstała niesamowita znajomość właśnie z osobą, która tam pracowała i dzięki temu na przykład mogłam nie wiem, wejść w bibliotekę Uniwersytetu Krakowskiego. No, takie historie po prostu się Podobno nie ma niesamowite. zbiegów okoliczności. Oj, nie wierzę w zbiegi Mhm. okoliczności. Wszystko, co się wydarza, ma się wydarzyć i też nie wierzę w to, że coś się dzieje przez przypadek. Praktykujesz techniki masażu od wielu lat. Tak, 26 w tym roku mija dokładnie. Wow. No trochę czasu. Ćwierćwiecza już. Takie, Ach. no. Stara już jestem. Nie, ale młoda duchem to się liczy chyba najbardziej. Drogi widzu, słuchaczu, jeśli chcesz wesprzeć rozwój tego podcastu i pomóc w tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz postawić prowadzącemu wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej, w opisie podcastu. Każda kawa to nie tylko radość i motywacja, ale także możliwość tworzenia coraz lepszych odcinków. Pamiętaj również o 2 ważnych krokach: subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki temu algorytm YouTube będzie mógł dotrzeć z tym podcastem do nowych odbiorców. Jeśli ta rozmowa zainspiruje lub przekaże coś wartościowego, udostępnij ją dalej. To naprawdę pomaga promować wartościowe treści. A teraz wracamy już do rozmowy. Jakie były największe zmiany w podejściu do fizjoterapii na przestrzeni tych lat, które zaobserwowałaś? Zmiany dzieją się cały czas, ciągle. To jest zawód, oczywiście tak jak każdy zawód, który ewoluuje i uczymy się tak naprawdę ciągle. Anatomia to nie jest tak jakby nauka, która jest w stagnacji. Ciągle jakieś nowinki tak, techniczne, jakieś tak, nowe badania naukowe, tak? dokładnie. Okej. Ciągle czegoś nowego się dowiadujemy. Na taki prosty przykład. Podczas kiedy studiowałam, nie mówiliśmy praktycznie nic o powięziach. To było tylko, że tak powiem, w cudzysłowie liźnięty temat. Było wiadomo, że te Że powięzi coś takiego są, jest? tak, że coś tam się dzieje, ale nie uczyliśmy się technik, na przykład pracy na powięzi. Natomiast teraz jest ogrom warsztatów, który właśnie jest ukierunkowany tylko na powięź. Znaczy można powiedzieć, że to jest taka osobna już specjalizacja Tak, teraz. dokładnie. Teraz to już jest osobna działka, jeżeli chodzi o techniki masażu i techniki pracy w ogóle z ciałem. To jest niesamowite, bo żeby być na bieżąco, cały czas trzeba się szkolić. Tak jak moim zdaniem, mam nadzieję, że tak też się dzieje w każdej działce medycznej. Tak jak lekarz nauczy się swojego zawodu i jeżeli chce być ciągle dobrym lekarzem, to musi się ciągle uczyć, szkolić. Tak samo Oczywiście. jest z masażem. Ja się ukierunkowałam na masaż, ponieważ, tak jak już mówiłam, ja lubię dotykać ludzi. Nie we wszystkich technikach fizjoterapeutycznych ludzi się dotyka, bo fizjoterapia to są techniki fizjo i fizykoterapeutyczne. To jest ogrom niesamowity. Albo dotyk, albo korzystanie z jakichś urządzeń. okej. Dokładnie. Przy czym też powinno się mieć kontakt bezpośredni z pacjentem, z klientem. Teraz się mówi klient, nie pacjent, bo pacjent definiuje już chorobę, prawda? Dlatego mówimy o klientach. Ciągle to ewoluuje i to jest niesamowite, to jest fantastyczne w mojej pracy, że ja ciągle, codziennie uczę się czegoś nowego, bo tak naprawdę każda osoba, która przychodzi, przynosi coś nowego. Każdy jest inny. Tak, każdy jest inny,
I właśnie to prowadzi do bardzo konkretnego wniosku, że medycyna akademicka w tym kształcie, jakim jest teraz, niestety runie, bo ten ogrom wiedzy i ta ewolucja sprawia, że patrzymy już na człowieka jako na całość. Nie patrzymy na wykrój, kawałek, jakiś organ, który na przykład boli czy dokucza, tylko patrzymy już na człowieka jako na całą istotę, z jego bólami, z jego emocjami, z tym, co się dzieje nie tylko w ciele, ale tym, co się dzieje w jego głowie i w jego sferze emocjonalnej. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby pojmować człowieka jako całość, nie tylko jako fragment, bolący fragment. Też z doświadczenia wiem, że tam, gdzie boli, nie zawsze jest problem. Bo tak jak też mówiłam, zajmuję się technikami, punktami spustowymi i w punktach spustowych w tej technice jest istotne, gdzie ból rzutuje. Czyli na przykład ból z wątroby, idący z wątroby, rzutuje na przykład na ból kręgosłupa. I trafiając do lekarza, lekarz przepisuje leki na przykład na wątrobę, a się okazuje, że wystarczy gdzieś nacisnąć w okolicach lędźwi kręgosłup i ból po prostu mija. Wyjaśnij proszę dla tych, którzy nie wiedzą, czym są punkty spustowe, gdzie je można spotkać, znaleźć i dlaczego one są tak ważne. Tak pokrótce oczywiście, bez tak, żadnych szczegółów. Dla amatorów. Dla laików Tak, można dla powiedzieć, laików. tak? Chłopskim, prostym językiem. Okej. Punkty spustowe pojawiają się w momencie, kiedy włókna mięśniowe przestają działać na zasadzie skurczów, tracą swoją elastyczność. One wtedy zbijają się w taką twardą masę i tworzą coś na kształt kulki, ziarna, gruchu, fasolki. Obojętnie, to jest nieistotne, jaki ma kształt. W każdym razie różny. I gnieździ się między włóknami mięśni. Co jest istotne, że taki punkt zaczyna uciskać często na nerwy i na tkankę, która znajduje się głębiej, prowadząc do zastojów limfy, zastojów krwi, no i uciskając nerwy, które No i zaczynają... oczywiście my nie mamy jakby świadomości tego, tak? Oczywiście. I zaczynają się bóle, które rozlewają się często, rzutują na inne organy albo na inne części, które są powiązane z danym mięśniem, bo nie zapominajmy, że jesteśmy taśmą mięśniową. I tam, gdzie powstaje schorzenie, może się okazać, że ból pojawi się zupełnie w innym miejscu, które jest oddalone i nawet logicznie byśmy tego nie powiązali, ale nasze ciało jest tak niesamowite i tak wszystko ze sobą jest połączone, że właśnie te bóle się pojawiają w takich dziwnych miejscach. I fizjoterapeuta ze znajomością anatomii palpacyjnej świetnie sobie z tym poradzi. Jakiej? Anatomii palpacyjnej. Co to jest? Anatomia palpacyjna to jest nic innego jak znajomość anatomii poprzez dotyk. To, że ja wiem, jak coś wygląda na rycinie i wiem, jak jest zbudowany mięsień, to nie znaczy, że ja go znajdę w ciele i że ja potrafię go, że tak powiem, wymacać, że potrafię go To coś znaleźć. takiego jak powiedzmy pielęgniarka pobiera krew. No to też wiadomo, że ta musi żyła jest w tym znaleźć, miejscu, ale nie zawsze można się Tak, można ją trafić, dokładnie. Anatomia palpacyjna jest fantastyczna. No, biorąc pod uwagę lata, w których pracuję już z ciałem ludzkim, no to jest tak jakby logiczne, że tą anatomię palpacyjną mam po prostu, wiem gdzie co jest. Może nie wszystko, absolutnie nie jestem przekonana, że wiem wszystko na temat anatomii palpacyjnej, natomiast mam świadomość tego, gdzie co się znajduje. Dlatego może mi jest łatwiej. Ale też zauważ, że ostatnimi czasy poprzez tą alienację, która miała miejsce, COVID i nasze lockdowny, ludzie przestali się w ogóle dotykać. Nie tylko człowiek człowieka, ale my sami po prostu się oddaliliśmy od swojego ciała. I to jest trochę
jako terapeut dla mnie jest trochę takie smutne i zatrważające, że my się po prostu nie dotykamy, nie znamy swojego ciała. Czasami trafiają do mnie osoby, które mówią, że ich boli, ale nie są w stanie powiedzieć gdzie i opisać w ogóle tego bólu. I to jest smutne bardzo. Czym to może być spowodowane, że, no nie wiem, No takim powrotem do średniowiecza, umartwianie tego ciała. Znaczy nie, generalnie to, że zatraciliśmy połączenie ze sobą, zatraciliśmy połączenie, nie postrzegamy siebie poprzez ciało. W tym pędzie, w tym szale, w tym całym zagmatwaniu i czy może być to spowodowane na przykład tym, że mamy jakieś bóle, powiedzmy w naszym ciele i nasz umysł w pewien sposób jakby stara się ograniczyć doznania płynące z ciała, żeby właśnie tego bólu nie odczuwać. tak. I może przez to tracimy Tak, jakby dokładnie. poczucie kontaktu. Ale to wynika ze stresu, z adrenaliny i kortyzolu, który w nadmiarze pokazuje się w naszym krwiobiegu, co świetnie działa przeciwbólowo. I zauważ, że często jest tak, że w momencie, kiedy mamy urlop, mamy czas wolny, zaczynamy odczuwać swoje ciało. Zaczyna do nas trafiać, że coś nas boli, że coś tam łupie, że coś tam skrzypi, ponieważ brakuje nam tej adrenaliny, brakuje nam kortyzolu wywołanego przez stres, wywołany pracą i tym pędem ciągłym. I nagle siadamy sobie na pięknej wyspie, w pięknych okolicznościach przyrody puszcza. i nagle wszystko puszcza i nagle ała. I zamiast odpoczywać, trafiamy do lekarza. Tak jest bardzo często. Też po weekendach często właśnie trafiają do mnie klienci z bólami kręgosłupa, bo w weekend po ciężkim tygodniu pracy, co robimy? Siadamy przed telewizorem. Tak, jako taka forma Tak. relaksu. Zalegamy w łóżkach, a nasze kręgosłupy, nasze ciało nie lubi czegoś takiego. Dlaczego Skandynawowie są tacy zdrowi? Bo oni przychodzą z pracy, mówią, ale jestem zmęczony, chodźmy popływać, albo chodźmy na narty, albo nie wiem, chodźmy pobiegać. Bo nasze ciało nie lubi stagnacji, nie lubi. Nasze ciało lubi po prostu ruch, lubi, to nam daje endorfiny. To jest właśnie ten balans między tymi wszystkim tą adrenaliną, kortyzolem, a po drugiej stronie mamy serotoninę, mamy dopaminę, mamy endorfiny i to jest fantastyczne, tylko no jak wytłumaczyć ludziom, właśnie to jest też moje zadanie trochę w mojej pracy, jak wytłumaczyć ludziom, że zaleganie, siedzenie jest złe. Często trafiam na argument, że no przecież w pracy się napracowałem, fizycznie pracowałem, podnosiłem, ale to nie jest dobre dla twojego ciała. Tam musisz to robić, tam jest adrenalina. Natomiast znajdź wentyl bezpieczeństwa, znajdź coś, co sprawia ci frajdę, radość i te endorfiny, żeby twoje ciało mogło się zregenerować, odpocząć w tym nawet czasie. chyba takie pójście na spacer, Oj, żeby się jak wyciszyć najbardziej. chociażby, Oczywiście, że tak. poprzebywać z naturą. Oczywiście nie musisz zaraz biegać w maratonach, ani nie wiem, robić jakichś, nie wiadomo, jakichś ewolucji na skałkach, czy tego typu rzeczy, ale wystarczy sam spacer, wystarczy basen. Basen jest fantastyczny, bo to jest nasze naturalne środowisko. My wracamy tak jakby do łona matki w tej wodzie. Oczywiście nie mówię o ludziach, którzy mają traumy związane z wodą, bo to wtedy Tak, to wtedy mija trzeba się zacząć od przepracowania tych traum. tak. Ale woda jest niesamowita, bo woda daje nam to odprężenie, ten powrót tak jakby. I przy okazji mamy ćwiczenia czynne z oporem w odciążeniu. Także dla ciała fantastyczne warunki. To właśnie tak jeszcze na początku wspominałaś właśnie o tym braku połączenia z ciałem. To tak samo jest też z emocjami. Na przykład jeżeli pewne wydarzenia z historii oddziaływały na nas i teraz mamy jakieś takie złe skojarzenia z danym, powiedzmy, z daną historią i to wywołuje na przykład jakieś emocje u nas, to nasz umysł dąży do tego, żeby
tych emocji unikać. I Tak, wtedy mamy na przykład... wyparcie. Tak, i wtedy jedyne uczucia czy emocje, jakie odczuwamy, to jest albo jest okej, albo jestem wkurwiony. To znaczy w świecie emocji jest jedna zasada. Albo wszystko, albo nic. Z tym związane są naturalne instynkty przetrwania, walki i tych emocji nie da się uwolnić. To jest naturalne, że jak ktoś nas zdenerwuje albo jesteśmy podirytowani, no to czujemy gniew, złość, frustrację. I problem polega na tym, że fajnie jest, jak my to z siebie potrafimy wyrzucić. Jak potrafimy okazać to, oczywiście w cywilizowany sposób, czyli tak zwanie przesublimować te emocje. Natomiast gorzej, jeżeli nasze ego mówi nam, że to nie wypada na przykład płakać. Albo to nie męskie na przykład. Tak, albo że jesteśmy źli, ale nasza postawa nie pozwala nam, żeby to okazać. Jesteśmy na Chyba przykład... częściej to mężczyzn dotyczy, nie? Tak, znaczy u mężczyzn to jest bardzo długi temat, jeżeli chodzi o emocje męskie, bo wy macie taki wzór po prostu, wy macie taki program narzucony od pokoleń, że nie wypada. Trzeba być twardym. Trzeba być twardym, trzeba wziąć się w garść, nie pokazywać swoich emocji. Ale to wynika z traum pokoleniowych. Niestety my, Polacy, jesteśmy bardzo straumatyzowanym narodem. Trzeba sobie to głośno powiedzieć i jasno, że wy nie macie wzorca w ogóle ojca, który ciężko pracował, był nieobecny i nie macie skąd czerpać tego źródła wzorców zachowań, jeżeli chodzi o emocje. Teraz coraz częściej spotyka się takich świadomych mężczyzn, którzy zaczynają odkopywać ten świat emocji, dokopywać się do tego, że to wcale nie tak, że to nie na tym polega, że chcę przeżywać te wszystkie emocje, które dotąd były, można powiedzieć, zakazane dla mężczyzn. To była taka sfera tabu w ogóle, nieosiągalna dla męskiego świata. I przez to też jesteście skrzywdzeni, bo byliście zdani na matki nadopiekuńcze często. Teraz to bardzo widać, niestety to załamanie, ponieważ panie swoim dzieciom bardzo skutecznie obcinają, a zwłaszcza chłopcom, po prostu jaja, że tak powiem. Widzimy to. To jest forma przemocy. Taka nadopiekuńczość. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja sam jestem jakby żywym przykładem tego. Ten nadopiekuńczości. Tak, i u mnie jeszcze było to spotęgowane tym, że moi rodzice, jak byłem mały, wyjechali do pracy do Niemiec, więc ja byłem wychowywany przez dziadków, a w głównej mierze przez babcię. Więc tym bardziej poczułem to na sobie. Też byłem dzieckiem, że nie miałem w ogóle praktycznie znajomych. Byłem taki grubiutki. Wszyscy się ze mnie śmiali. Tak. No i takim... taka baba Jaga, która sobie utłukła, że tak powiem, utuczyła sobie Jasia do zjedzenia na deser. Dokładnie. No niestety, takie mamy czasy, że... Nie wiem, z czego to wynika dokładnie, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Ale z moich obserwacji wpadamy ze skrajności w skrajność. Albo ci rodzice, ta matka jest nadopiekuńcza, wręcz toksyczna. Tak, albo w ogóle się nie zajmują tymi dziećmi. Albo w ogóle się nie zajmują dziećmi. I to jest bardzo smutne, bo i tu jest tragedia, ale z moich obserwacji też wynika, że ludzie, którzy pozostawieni są sami sobie, świetniej sobie radzą. Lepiej sobie radzą niż tacy, którzy byli po prostu toksycznie otoczeni taką miłością, taką chorą, taką duszącą. Ci ludzie sobie nie potrafią poradzić i stąd taki odsetek jest też Myślę, niestety że ci samobójstw. ludzie, którzy są zostawieni sami sobie, mogą spróbować perspektywy z różnej strony. Tak, ich nic nie ogranicza. I też to, co jest też istotne, nie mają narzuconych jakichś programów chorych, takich patologicznych. I mogą organoleptycznie wszystko sprawdzić, tak naprawdę, polizać, można powiedzieć, tych złych i tych dobrych rzeczy i mają wybór. Każdy z nas ma wybór.
Tylko przez to, co nas spotyka często w dzieciństwie, no niestety mamy obcinane skrzydła albo wiatr w żagle, prawda? Teraz jest coraz więcej takich rodziców, którzy właśnie dmuchają tym dzieciom w żagle, bo nie chcą, żeby doświadczały tego, co Co oni oni? sami doświadczyli. Wiesz, ja też ostatnio fajną rzecz przeczytałem bądź wysłyszałem, że zobacz, to jaka ty jesteś, to tylko ty sama Tak, wiesz. kreuję sobie sama. To, co na przykład ja o tobie myślę, no to jest moja wizja ciebie. I każda poszczególna osoba ma jakiś inny obraz samej ciebie. Dokładnie. No i ty masz też inny obraz samej siebie. Wszystko I zależy, nikt nie wie tak. dokładnie, Tak, dlatego kreujemy swój bo świat. nikt Dlatego nie patrzy twoimi oczami na Dlatego te ciebie. pozytywne myśli, które kreujemy w głowie, przekładają się na to, jak widzimy świat. I to jest piękne, bo czym więcej tych pozytywów, tym właśnie piękniej wygląda świat i tym piękniejszymi ludźmi się otaczamy. Bo też ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że ciągłe odczuwanie szczęścia to jest jakaś forma patologii. Znaczy, źle powiedziałam. Jeżeli ktoś jest cały czas w euforii i cały czas po prostu czuje się dobrze, to jest okej, ale to jest też chyba Warto forma... też z innej strony jakby. Tak, to jest chyba jakaś forma też zaburzenia, bo czuć spokój to jest fajna rzecz, bo złe rzeczy nas będą ciągle spotykały. Spotkamy jakiegoś wrednego człowieka, auto nam się popsuje, nie wiem, spadnie nam deszcz, będziemy bez parasola. Ciągle będą nas spotykały takie rzeczy, tylko jest kwestia, jak my to przyjmujemy. Bo no, życie jest jak, no to może banał, jak po prostu fala, a jaką my łódką płyniemy, to już jest inna sprawa. Czy to jest tratwa zbita z jakiś dech, czy to jest po prostu piękny statek. Dokładnie, czyli liczy się nasze podejście do danego tematu. Tak, Bo tak. to nie będzie tak, że w życiu będziemy mieli tylko sukcesy i Nie. wszystko piękne nas Nie. będzie spotykało. Nie, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żeby tak było. To jest kwestia tylko właśnie przystosowania się do panujących warunków, tak bym to określiła, i do właśnie sublimacji tego, co nas otacza. Czyli jeżeli ktoś mnie wkurzy, jeżeli ktoś mnie oszuka, nie wiem, zrobi mi bardzo dużą przykrość, to ja oczywiście naturalnym rezultatem tego będzie, że będę smutna, będzie mi przykro, będę zła. Ale czy ja muszę tej osobie urwać głowę albo, nie wiem, napluć w twarz? Nie. To jest kwestia tego, że na przykład pójdę pobiegać albo sobie pomyślę, no trudno, takie rzeczy się zdarzają. To jest kwestia właśnie tego podejścia. I bardzo Warto właśnie, żeby z każdej sytuacji też czerpać jakąś taką lekcję, naukę. No nie zawsze się da. To czasami przychodzi dopiero po jakimś czasie. Patrząc na przykład z perspektywy czasu na wydarzenia mojego życia, to dopiero teraz do mnie dochodzą nauki z tamtych wydarzeń. Lepiej późno niż wcale, podobno tak się mówi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ale dochodzę do jednego wniosku, że wszystko, co się wydarzyło, miało się wydarzyć. Bo prawdopodobnie, gdyby się nie wydarzyło, to teraz byśmy nie rozmawiali ze sobą i po prostu nie byłoby nas w tym miejscu, gdzie jesteśmy i nie bylibyśmy tymi osobami, którymi jesteśmy teraz. I to jest fantastyczne, jak dochodzimy do takich wniosków. I jeszcze bym chciał cię zapytać, bo zobaczyłem u ciebie na stronie, Tak. czy nie na stronie, no tym, co mi tam wysyłałaś, na tym PDF-ie, na temat drenażu limfatycznego. Tak, drenaż Co to w ogóle jest i na czym to polega? Bo to takie drenaż dosyć limfatyczny. obce dla mnie, obco brzmiący termin, aczkolwiek gdzieś słyszałem o jakiejś limfie, coś. Drenaż limfatyczny to jest technika, to jest wspaniała w ogóle technika. Trzeba zacząć od tego, że układ limfatyczny to jest bliźniaczy układ układu krążenia. I w mojej ocenie jest ważniejszy niż układ krążenia, tylko że wszyscy się zafiksowali na temat krwi i tego, co ona niesie. Układ limfatyczny
to są struktury, które łączą ze sobą węzły chłonne. Węzły chłonne, jak wiemy, są częścią układu odpornościowego. W węzłach chłonnych odbywa się bardzo ważny proces dla naszego organizmu, czyli produkcja limfocytów T, które oczyszczają nasz organizm z wszystkich toksyn, jakie się w naszym organizmie pojawiają, między innymi z wirusów i bakterii. Jeżeli ten układ dobrze funkcjonuje, to nie chorujemy. I świetnie sobie radzimy z różnymi traumami organicznymi, czyli na przykład skaleczeniami, złamaniami, czy tego typu rzeczami, nie wiem, ukąszeniami owadów. Limfocyty te produkowane w węzłach chłonnych po prostu trafiają między innymi do krwiobiegu i tam oczyszczają, omywają, można powiedzieć, wszystkie organy i usuwają toksyny z naszego organizmu. Jedyna część, do której nie trafia limfa, to jest rdzeń kręgowy i nasz mózg, ale tam tą samą funkcję spełnia płyn rdzeniowo-mózgowy. Dokładnie tą samą. Drenaż limfatyczny polega na bardzo łagodnych i powolnych ruchach przesuwania i pompowania, który ma za zadanie ułatwić przepływ w limfie i odblokować węzły chłonne. Ponieważ przez nasze całe życie substancje, które dostarczamy naszemu organizmowi, nie zawsze są oczywiście dobre i zatykają węzły chłonne. To są niestety często antybiotyki, które za dziecka jemy w zatrważających ilościach, zwłaszcza w Polsce. I one powodują, że ten układ limfatyczny nie do końca sobie jest w stanie poradzić na późniejszych etapach naszego życia z tym, co się dzieje dookoła. I często te węzły chłonne ulegają zatkaniu. Jeżeli to jest jeden węzeł czy dwa, no to jeszcze okej. Natomiast jeżeli to już jest na przykład zespół cały węzłów, no to już powstaje duży problem z układem odpornościowym. To się wiąże też z jelitem cienkim, który też jest częścią układu odpornościowego. Tam zaczyna się cała drama, jeżeli chodzi o rzutowanie to na funkcjonowanie całego naszego organizmu. Co jest istotne, węzły chłonne są bardzo, bardzo ważną strukturą, jeżeli chodzi o walkę z komórkami nowotworowymi. One stoją na straży każdego narządu wewnętrznego naszego i są tak jakby już alarmem do tego, że coś się dzieje. Jeżeli wokół danego narządu powstają zgrubienia, powstają właśnie jakieś zatory i węzły chłonne zaczynają się powiększać, to już powinien być taki sygnał ostrzegawczy, że to może być niestety nowotwór. I często, zwłaszcza przy mastektomiach, czyli amputacjach piersi, przy nowotworze piersi, dochodzi do usunięcia też węzłów chłonnych, które są tak zwanymi węzłami wartowniczymi, które stoją właśnie na straży, żeby te komórki nowotworowe nie przedostały się dalej do naszego organizmu. No i stąd jest później ten okres 5 lat czekania czy gdzieś w ciele naszym nie pojawi się kolejny rzut tego nowotworu, ponieważ właśnie przez układ limfatyczny te komórki się niestety rozchodzą. Przez wiele lat pracowałam właśnie z Amazonkami, z kobietami albo w czasie leczenia nowotworów piersi. Nie tylko piersi, ale w ogóle czy narządów rodnych. Drenaż bardzo ułatwia pracę właśnie z kobietami po mastektomii, ponieważ po usunięciu tych węzłów wartowniczych ta limfa nie ma gdzie się podziać. Ona nie jest filtrowana, więc ona się rozlewa często
pod pachami, często powodując opuchnięcia bardzo duże kończyn górnych. I tu pojawiam się ja z drenażem limfatycznym, Żeby to się żeby rozszedł. żeby to po prostu przepompować i dać tak jakby przestrzeń do tego, żeby ta limfa wróciła na swoją pozycję, tam gdzie jest jej miejsce, o ile to jest oczywiście możliwe. Po mastektomii drenaż limfatyczny robi się już do końca życia, ponieważ no, ta limfa po prostu wylewa. Dlatego bardzo ważne jest też instruowanie klientek, pacjentek, jak sobie samemu radzić. To jest bardzo ważne. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o fizjoterapię, jest bardzo ważnym punktem jest instruktaż domowy, bo to, co ja zrobię w gabinecie, to jest jedno i wiem, że to zrobię dobrze. Natomiast to, co klient później robi w domu, to też jest bardzo istotne, bo my tworzymy zespół fizjoterapeutyczny. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie jestem wróżką magiczką, która za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wyleczy nas ze wszystkiego. Bo jeżeli coś, na przykład jakieś schorzenie w nas się rodzi od 20 lat, no to nie ma takiej możliwości, To w żeby po jeden dzień jednym... usunąć, Tak, żeby to w jeden dzień usunąć. Także bardzo ważne jest to, żeby klient pracował też w domu. I przy takim drenażu to jest bardzo ważne, bo panie zaniedbane właśnie po takich resekcjach, takich mocnych operacjach związanych właśnie z amputacją czy częściowym usunięciem piersi, jeżeli nie są dobrze poinstruowane, no to trafiają z twardymi obrzękami. To jest o wiele więcej pracy i o wiele dłużej wszystko trwa, bo oprócz tego, że estetycznie to nie wygląda dobrze, bo to są potężne obrzęki, tak zwane słoniowate, to ograniczają bardzo mocno ruchomość stawów, w ogóle ręki czy nogi, bo to też dotyczy narządów rodnych kobiet. Takie usunięcia też węzłów chłonnych. No właśnie, na temat pracy samemu, ale już nie chodzi mi o drenaż limfatyczny. Jakie metody i techniki polecasz dla osób, które by chciały albo muszą samemu sobie radzić z pewnymi dolegliwościami? Nie mają czasu, bądź nie mają warunków, bądź pieniędzy, żeby iść do fizjoterapeuty. Jak ktoś może sobie choć troszkę pomóc takimi sposobami domowymi? Przede wszystkim trzeba być uczciwym wobec siebie, bo nie osiągniemy sukcesu ani pożądanego celu, jeżeli nie będziemy systematyczni. Trzeba po prostu ze sobą podpisać kontrakt i dojść do źródła, czego tak naprawdę chcemy, co chcemy osiągnąć, do jakiego momentu chcemy dojść. To jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli już mamy to za sobą, jeżeli podjęliśmy decyzję, świadomą decyzję o tym, że chcemy żyć lepiej, zdrowiej, to zacząć po prostu od tego, co nam sprawia radość, co nam sprawia frajdę, co nam daje endorfiny właśnie. Czy to jest spacer, czy to jest bieganie, czy to jest pływanie. To jest indywidualna sprawa dla każdego. Ze swojego doświadczenia wiem, bo to przerabiałam po prostu przez ciężką pracę. Doprowadziłam się do rwy kulszowej w 2005 roku i wtedy sobie obiecałam, że już nigdy się nie doprowadzę do takiego stanu. Ale trzeba po prostu sobie jasno określić cel. Co ja chcę, czego ja chcę. I dalsza droga jest bardzo prosta. Bo oprócz tego, że wiem, czego chcę i wiem, co lubię, co mi sprawia frajdę, to zaczynam to robić. To jest bardzo proste. Dla niektórych to jest yoga, dla niektórych to jest stretching, siłownia, ale na początek polecam doprowadzić mięśnie do stanu używalności, ponieważ często do mnie też trafiają, zwłaszcza panowie, którzy siłowo mocno ćwiczą, podnoszą ciężary, katują swoje ciało, bo tak niestety to ujmę, mają zakwaszone mięśnie i wykorzystują maksymalnie 70% siły tych mięśni, więc
Jeżeli chcę progresu, to muszę tym mięśniom dać odpocząć, muszę je zregenerować. To jest też szeroko pojęta odnowa biologiczna. My nie dajemy swojemu ciału szans, żeby się zregenerować, bo ciężko pracujemy. Później właśnie odpoczywamy w taki bardzo statyczny sposób i wymagamy, żeby nasze ciało po prostu było zawsze giętkie, elastyczne i gotowe do akcji, a tak się nie dzieje. Nagle któregoś dnia wstajemy i nagle łup, nie możemy Coś się tam boli. podnieść. Tak. Mhm. Dajmy szansę na regenerację, dajmy szansę temu ciału odpocząć. Jeżeli siłownia nas kręci, okej, ale daj tym mięśniom tlenu. Mamy zakwaszone mięśnie, więc trzeba je zregenerować. Jak ono ma pracować? Jak ma wyciskać ciężary, jeżeli włókna mięśniowe są spięte i nie dochodzi tam krew, która ma dotlenić, dożywić ten mięsień. Musimy dać mu tlenu, oddychać po prostu. I najlepszym sposobem jest masaż, bo najszybciej można dotlenić te mięśnie. Dzięki masażowi w ciągu takiej sesji przepompowujemy 4-krotnie więcej krwi przez nasze ciało. To jest tak, jakbyśmy zrobili bardzo porządny trening siłowy, ale relaksując się jednocześnie. Bo ja akurat stosuję techniki tak zwane miękkie. Jestem ze szkoły, która mówi, że masaż, który boli, jest źle wykonanym masażem. Co nie oznacza, że można nie czuć w pewnych momentach dyskomfortu, bo są takie techniki, gdzie ja muszę po prostu mocniej coś nacisnąć, ale to powinien być ból na pograniczu przyjemności. Na pograniczu przyjemności. Taka jest moja szkoła masowania. Coś, co wywołuje ból albo dyskomfort, powoduje, że klient się spina i ja wtedy nie mogę wejść w głębsze struktury. I dla mnie to jest logiczne. Przede wszystkim zaufanie. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mi ufa, to potrafi się rozluźnić na tym stole i mogę wtedy wejść głębiej, mogę wtedy wymasować te głębsze struktury. To już zejdziemy z tych fizjoterapeutycznych tematów i powiedz mi, bo masz jakiś swój ulubiony cytat z Davida Hawkinsa? Tak, oczywiście. David Hawkins to jest w ogóle moje, może nie guru, ale od tego się zaczęła cała moja przygoda w ogóle z Uwalnianie emocji, tak? uwalnianiem emocji i tak jakby z podróżą do siebie, do mojego wnętrza. Też oczywiście to nie był zbieg okoliczności. Spotkałam na swojej drodze osobę, która mi powiedziała o tym, co się ze mną dzieje, bo też poszukiwałam po przyjeździe tutaj do Holandii, nie mogłam siebie odnaleźć i trafiłam na osobę, która powiedziała mi o tej książce. Hawkins jest niesamowity, znaczy był. Tak, i mam ulubiony cytat. To jest: Boże, chroń nas przed ludźmi, którzy mówią nam, jak mamy żyć. Tak mniej więcej to oczywiście brzmi. Ale w tym jest zawarte całe takie moje postrzeganie świata. Musimy bardzo mocno uważać na to, gdzie i z kim, że tak powiem, może nie przebywamy, ale z kim chcemy się łączyć. Nie wiem, jak to określić, ale w wysypie warsztatów, różnych zajęć, w obecnym wysypie różnych guru i oświeconych istot dookoła, musimy bardzo uważać na to, żeby nie popaść w manipulację zwyczajną. Niestety, to, co nas otacza, nie zawsze jest jasne, a często jest tak, że osoby, które spotykamy, tylko odbijają nasze światło, więc należy bardzo rozsądnie podchodzić do tego, należy rozsądnie rozdzielać swoją energię. Tak bym to powiedziała. Jest też takie powiedzenie, że jesteśmy średnią wypadkową 5 osób z naszego najbliższego otoczenia. Całkiem możliwe, że tak jest, ale bardzo ważne jest, żeby mieć koło siebie ludzi. Ludzie są bardzo ważni.
Zobacz, co się wydarzyło właśnie przez lockdowny. Po prostu nastąpiła taka lękowa alienacja. Ludzie się boją angażować w ogóle. Już nie wspomnę o jakieś relacje romantyczne, ale nawet między bliskimi ludźmi powstały takie fosy, takie ludzie się zaczęli obudowywać takimi skorupami, że ciężko się przez to przebić. Bardzo. I to jest bardzo smutne, bo my potrzebujemy drugiego człowieka. Ludzie nie jesteśmy odludkami, jesteśmy stadem. I ludzie są bardzo ważni dla nas. Te relacje. Zobacz, co się stało z dziećmi, które nie miały kontaktu z rówieśnikami. To pokolenie TikTokowo-YouTube'owe jest przerażające dla mnie. Naprawdę, te dzieci nie mają w ogóle potrzeby bliskości. Coś, co dla nas było normalne, bieganie do nocy gdzieś tam. Ja nie mówię, że ja tęsknię jakoś, czy rozpamiętuję sentymentalnie te czasy, bo były fantastyczne. Teraz mamy coś innego, teraz mamy inne czasy i trzeba po prostu żyć w nich. Trzeba się odnaleźć w nich. Nie ma co się oglądać za siebie, bo to też przeszłość była, zamknięte drzwi i idźmy dalej. Ale ważne jest to, żebyśmy potrafili odnaleźć się w tym, co nas teraz otacza. No i ta alienacja, no niestety, odcięła nas totalnie. Zapomniałam już, jakie było pytanie. Generalnie o Hawkinsie rozmawialiśmy, przeszliśmy płynnie do tej alienacji takiej, ale... No tak, ludzie mają problem w ogóle jak mają... Co to znaczy uwalniać emocje? Jak ludzie sobie nawet nie zdają sprawy z tego, że mają emocje. Niektórzy mówią, ja nic nie czuję. Mhm. Jak to jest możliwe? Ludzie też nie wiedzą, jak ponazywać dane emocje, mam wrażenie. Tak, bo teraz mamy depresję. Ale depresja to już jest taki stan, że tak powiem, ostateczny. A gdzie nostalgia? Gdzie zaduma? Gdzie zwykły smutek? Mamy w języku polskim mamy tyle słów, które określają na przykład dany stan emocjonalny, a ludzie to wszystko bardzo wypłycają. Mam depresję. No ale co to znaczy mam depresję? Depresja to jest stan chorobowy. To już trzeba iść do psychiatry i poddać się po prostu jakiejś terapii. A może to jest zwykła nostalgia, może tęsknota, może po prostu zwyczajny smuteczek poranny. To nie jest depresja. No i ludzie naprawdę mają problem. Widzę to właśnie u swoich klientów, bo często nasze emocje, znaczy nie często, tylko w sumie już czytając totalną biologię, wiemy, że nasze emocje odzwierciedlają się w naszym ciele. I to, co jest odczuwalne w naszym ciele, często jest efektem emocji, które są nieprzepracowane, które gdzieś tam w nas drzemią i albo są spychane bardzo głęboko, albo zupełnie wypierane. No i one niestety rzutują na nasze ciało, bo jesteśmy połączeni. No to jest, tak jak już rozmawialiśmy, jesteśmy całością. Nie możemy, tak jak w średniowieczu, umartwiać tego ciała i udawać, że go nie ma, żeby przejść do życia wiecznego. Bo nawet Budda dopiero osiągnął oświecenie w momencie, kiedy połączył się ze swoim ciałem. W momencie, kiedy odrzucał ciało jako coś, co go trzyma na tym łez-padole, to nie potrafił przejść do wyższych stanów tych medytacyjnych, do dżiany. I dopiero w momencie, kiedy właśnie uzmysłowił sobie, że jesteśmy całością, dopiero wszedł w ten stan oświecenia. Także średniowiecze zamykamy w książkach historycznych i wracamy do tego, żeby dbać o to ciało jako o tą świątynię, o to, co nas nosi na tym świecie i można potraktować jako przekaźnik tego, co mamy tam w środku. To jest bardzo, bardzo istotne. Wspominałaś, że masz doświadczenie jako dyrektor marketingu w dużej korporacji. Tak, Możesz coś o tym nie będę powiedzieć? wymieniała nazwy. No nie róbmy reklamy bądź antyreklamy. Chyba antyreklamy. Pozdrawiam wszystkich współpracowników.
Tak, bardzo serdecznie. Fantastyczni ludzie, fantastyczny zespół. I oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, nie ma przypadków. Pracowałam na obsłudze klienta na początku, no ale potem okazało się, że jakiś potencjał ktoś we mnie zauważył, kierowniczka, dyrektorka projektu. Brałam udział w fantastycznym projekcie mającym na celu ograniczenie wykluczeń w sferze internetowej, można tak powiedzieć, w sferze tej takiej komunikacyjnej, a zwłaszcza u osób starszych. Pracowałam z zespołem z całej Polski nad takim pod szumną nazwą Super Senior. To był projekt, który właśnie miał na uwadze osoby starsze przede wszystkim, żeby działać przeciw wykluczeniom tym osób z życia publicznego i z życia tego internetowego. Okay. Bardzo mi się podobał ten projekt. Było naprawdę fantastycznie. No i jakoś tak gdzieś tam ktoś zobaczył, że mam potencjał, jeżeli chodzi o ten marketing. I bardzo się cieszę, bo to było niesamowite doświadczenie. Praca w ogóle ze sztabem informatyków, z całym call center, obsługą klienta. No była fantastyczna, naprawdę. Naprawdę. Mega doświadczenie. Potem otwarło mi to drogę też do pracy z takimi korporacjami jak Motorola, czy Datalogic, czy Zebra. No niesamowite projekty, naprawdę. Świetni ludzie, no i takie, można powiedzieć, top, jeżeli chodzi o świat cybernetyki. Nie wiem, jak to określić. Ja się na tym tak naprawdę nie znam. Ja po prostu miałam zadanie do wykonania i starałam się je wykonać jak najlepiej, żeby trafić po prostu do jak największej liczby odbiorców, bo to była firma telekomunikacyjna. No i udawało się to. I to fajnie działało, naprawdę. Dobrze. Opowiedz mi jeszcze o swoich pasjach, hobby. Wspominałaś o wspinaczce, o jakichś urbexach, ale także o takiej twojej pasji do muzyki też. Tak, oczywiście. Muzyka jest wszystkim. Wszystko jest muzyką, tak mówi się. Na czym grasz? Na nerwach, na mięśniach i na powięziach. Uczę się grać na dżembie w ogóle. To jest niesamowity instrument. W ogóle sam rytm, sam w sobie mnie bardzo mocno kręci. To jest coś, co sprawia, że to mi daje endorfiny, to mi daje właśnie ten mój wentyl bezpieczeństwa. Muzyka, taniec, dźwięki. Uwielbiam uczestniczyć w koncertach dźwiękowych, gdzie są misy tybetańskie, gdzie są gongi. I uwielbiam grać właśnie na dżembie. To naprawdę mi sprawia dużo radości i pozwala zmyć z siebie ten cały ciężar, który może... Ciężar, to też za dużo powiedziane, ale praca z ludźmi powoduje, że się przesiąka się emocjami, które zostają przyniesione przez klientów do mojego gabinetu. Więc to pomaga mi osiągnąć taki balans właśnie między pracą, życiem, funkcjonowaniem w ogóle. Taniec jest bardzo uwalniający i dźwięki, taniec właśnie w połączeniu właśnie z dżembą, z tymi rytmami takimi mocnymi dramami jest naprawdę fantastyczne. Polecam wszystkim, naprawdę. To jest bardzo uwalniające. A jeżeli chodzi o wspinaczkę i o urbexy, no to już jest adrenalina. To jest coś, co uwalnia we mnie takie pokłady adrenaliny, które trudno jest opisać, bo to też daje mi bieganie, bo przez lata biegałam, bardzo dużo biegałam. Teraz z racji tego, że nie mam po prostu przestrzeni na to bieganie, to znacznie ograniczyłam. Natomiast
Urbexy to jest takie, to jest... A to tutaj w Holandii, czy wcześniej w Polsce? Nie, w Polsce też, ale w Holandii nie ma tak za Właśnie mało dużo. chyba jest. Mało. Belgia, Francja, Włochy, tam jest po prostu dzikość. No i to daje upust po prostu tej mojej dzikości, tego punkowego serca, gdzie nie można, tam ja wlezę. Po prostu zawsze tak było. Moja mama zawsze, o, co tam znowu wymyśliłaś, kobieto? To mi właśnie daje to mi daje niesamowite emocje też. No, taką moją dzikość ogarnia, nie? Tak to można powiedzieć. No wspinaczkę też. No w tym roku mało, ale w zeszłym roku dałam sobie w kość, można powiedzieć, bardzo mocno. Szwajcaria, Norwegia. Było. Czyli to jest wspinaczka na łonie natury, nie na jakiejś tam Tak, ściance. tutaj na ściance też. Na Klimmurze zazwyczaj w Rotterdamie ćwiczę, ale tak to wolę jednak otwarte przestrzenie. Jakoś na zamkniętych ściankach, na tych gdzieś tam na salach, ja się po prostu męczę. To nie jest to samo, bo w górach, na skałkach włącza mi się tryb przetrwania. I tam obojętnie, co by się nie działo, to ja mam jeden cel, wejść na samą górę. Natomiast przy zamkniętych przestrzeniach nie mam już tej adrenaliny. Nie wyzwala we mnie takich pokładów po prostu energii, jak otwarta przestrzeń. Jednak ściana, taka prawdziwa skała i tylko ja, to jest zupełnie coś innego niż w otoczeniu mnóstwa ludzi, którzy tak naprawdę często chodzą dla lansu. Nie, no żartuję. Ale no, Często z siłownią też tak jest. no powiedzmy, że to jest modne teraz. Wspinaczka jest teraz bardzo modna, ferraty są bardzo modne. No coś, co ja robiłam już od 14 roku życia. Przyznam się teraz oficjalnie, można powiedzieć, wspinałam się bez żadnych zabezpieczeń i na bosaka. To jest po prostu hardcore, bardzo, bardzo mocny. No ale tak nie było sprzętu. Mieliśmy po 14-15 lat i nie mieliśmy po prostu zasobów finansowych, żeby kupować uprzęże, jakieś GoPro, kaski, buty takie, buty siakie i owakie. Po prostu wspinaliśmy się tak, jak potrafiliśmy, czyli po prostu jak kozice górskie. Można? Można. Oczywiście, że można. I teraz jest na przykład przepis, którym zakazuje wchodzenia na bosaka, co mnie bardzo martwi, no bo ja najchętniej bym właziła po prostu bez obuwia, bo no ja tak czuję po prostu tą skałę wtedy lepiej. Jakoś mam lepszą przyczepność. No, teraz mam specjalne buty do wspinaczki, które się nazywają tarantula, także proszę pana, na wypasie, nie? Tarantula na wypasie. Tak, no ale to nie o to chodzi. Chodzi o tą styczność z naturą. To są naprawdę fantastyczne rzeczy. Polecam wszystkim. A jakieś miejsce dla osób początkujących, które by chciały w ogóle spróbować wspinaczki? Na początek trzeba sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz. Chodzi mi o logiczne myślenie, o wybieganie w przyszłość, bo jednak tak jak widzimy często na załączonych obrazkach typu para w klapkach wspina się na Kasprowy Wierch, czy tam, nie wiem, inny szczyt i są zaskoczeni, że na przykład tam jest śnieg. No to trzeba mieć tą wyobraźnię jednak. To z każdym żywiołem, mając do czynienia z każdym żywiołem, musimy nabrać pokory bardzo dużej. I polecam spróbować na zamkniętych przestrzeniach, czyli na początek jakaś ścianka, żeby zobaczyć, czy w ogóle chcę to robić i czy to jest dla mnie. I tam jest przede wszystkim bezpiecznie. Tak, teoretycznie tak, bo są instruktorzy, można się podpiąć, nawet jak się nie ma sprzętu, to można sobie wypożyczyć sprzęt i po prostu popróbować. Bo no teraz to jest też nie za tani sport. Jeżeli tak chcemy w to zainwestować, to sprawdźmy, czy to jest kitesurfing, czy wspinaczka, czy obojętnie czy kolarstwo, to sprawdźmy najpierw, czy to nam się podoba, czy nam sprawia frajdę. Oczywiście. Nie idźmy
trendem, za modą, za tym, że ktoś coś tam powie i że to komuś sprawia frajdę. Właśnie y, sprawdzajmy, znaczy badajmy siebie, odszyfrowujmy zagadkę, jaką my jesteśmy. To jest niesamowita podróż, żeby po prostu nie żyć życiem kogoś, tylko swoim własnym. To jest fajne. To jest naprawdę najlepsza podróż życia. Zanim zainwestujemy parę tysięcy euro w sprzęt, Tak. warto sprawdzić, czy w ogóle chcemy to Tak, czy to jest nasze, robić. Tak. czy to jest po prostu nasze, bo ludzie po prostu mają zajawkę. Albo zobaczą kogoś w internecie, że ktoś to robi. Tak. O, ja też tak chcę. Ja też tak chcę, a później później się się okazuje, okazuje, że że- jest się nieszczęśliwym przez całe życie, bo jest się informatykiem na przykład, a chciałoby się malować obrazy. Nie? No dokładnie. tak to później jest z nami, że żyjemy nie swoim życiem. Dobra, porozmawiajmy teraz o metodzie Silv. Silwy. Tak, Bardzo bo chętnie. jestem zainteresowany. Ja też parę miesięcy temu w ogóle pierwszy raz się z tym spotkałem i z książką. I właśnie powiedz mi, kiedy twoja się droga z tą metodą zaczęła i jak to w ogóle wyglądało u ciebie? No oczywiście nie ma przypadków, więc trafił do mnie klient. Wtedy pracowałam w takim ośrodku czasowym, takim uzdrowisku, ponieważ większość życia spędziłam w Kołobrzegu i tam prowadziłam gabinet. Trafił do mnie klient pan Darek, serdecznie pozdrawiam. I okazało się, że tak samo jak ja szuka swojej drogi. I on wspomniał, że jest po bardzo ciekawym kursie, który otwarł mu tak jakby nowe przestrzenie, jeżeli chodzi o postrzeganie w ogóle świata i siebie jako istoty. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i dał mi namiary na Instytut Rozwoju Umysłu w Szczecinie. I tak trafiłam na panią Bożenę Figarską, bardzo znaną postać w świecie psychiatrii, bo była lekarzem akademickim. Niestety już nie ma jej wśród nas. Ale tak trafiłam do niej właśnie na warsztaty związane z metodą Silwy. Ja szukałam głównie metody, która ułatwi mi naukę, ponieważ miałam już wtedy 2 dzieci, pracowałam. Było mi trudno połączyć te wszystkie elementy w jedną całość. Nie było czasu na naukę. I szukałam narzędzi, które ułatwią mi zapamiętywanie, a metoda Silwy, główny opis wtedy, który był rozszerzony tak jakby w mediach, mówił o tym, że metoda Silwy ułatwia zapamiętywanie i głównie dlatego tam trafiłam, żeby poprawić pamięć. To ja tak Ale- dodam jeszcze, wtrącę się, że autorem tej metody jest Jose Silva i on właśnie tam, bodajże to było w latach 70., on chyba z Meksyku pochodził, Meksyk, tak? Meksyk, I dokładnie. on tą metodę jakby na początku testował na swoich dzieciach, które też miały problem z nauką. I po jakimś czasie ta metoda jakby wprowadzał ją na swoich dzieciach, ona zaczęła działać. I to nawet była taka... Po prostu sąsiedzi zauważyli, że dzieci Jest tego Silwy progres. zaczęły lepiej się uczyć, lepiej im szło Tak. w szkole. No i też jakby swoje własne dzieci zaczęły zaczęli podsyłać do Silwy, żeby tą metodę i tam Tak. wprowadzał na ich dzieciach. Tak, u dzieci o tyle jest łatwiej, bo dzieci tak jakby naturalnie wprowadzają się w ten stan, którego uczył właśnie Jose Silva. Ja miałam ogromne szczęście, ponieważ pani doktor Bożena Figarska uczyła się od samego Jose Silvy. Także ja miałam tak jakby bezpośrednie połączenie z naukami Silvy. I to było niesamowite. To był początek tej właśnie niezwykłej podróży. Bo ja jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że właśnie dostałam narzędzia klucz do drzwi swojej podświadomości. Bo ja byłam nastawiona głównie na narzędzia ułatwiające mi naukę. Ale z czasem okazało się, że to nie tylko o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby nauczyć się korzystania z niesamowitych zasobów naszego mózgu, można tak powiedzieć. Chodzi o to, żeby nauczyć się
obniżać pracę mózgu. Chodzi o to, żeby doprowadzić swój mózg na poziom fal alfa. I to jest cała magia, która tam się dzieje w tych właśnie stanach alfa. To jest ten stan tuż przed zaśnięciem, kiedy jeszcze wiemy mniej więcej, co się wokół nas dzieje, a już jesteśmy w tym takim półśnie. Delikatnie zaczynamy odpływać. Tak. I tam właśnie na tych warsztatach, oprócz oczywiście całego wstępu, który właśnie opowiadał też historię Sylwy, który w ogóle zaczął wygrywać w grach liczbowych i stał się bardzo zamożnym człowiekiem, dowiedziałam się masę rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia, albo gdzieś tam słyszałam, ale tak jakby to nie był czas, żeby do mnie to trafiło. José Silva później właśnie, jak wspominałeś, jak zauważył, że poprawia się ten stan przyswajania wiedzy u dzieci, zaczął wychodzić do ludzi z tą metodą i zaczął przekazywać ją między innymi księżom, bo oni mieli największy dostęp do tej biedoty, można powiedzieć, meksykańskiej. Ta metoda zaczęła być tak jakby alternatywą dla ludzi, żeby ich wyrwać z tej biedy, z tego postrzegania siebie w tej takiej nędzy. I niesamowite rezultaty osiągał właśnie poprzez naukę zwykłych, szarych ludzi tej metody, bo im pozwalało otworzyć się na nowe możliwości, tak jakby przeprogramowania właśnie swojego umysłu na to, że są w stanie wyzbyć się programu biedy i wznieść się po prostu na wyższe poziomy, nie tylko materialne, ale i umysłu. To jest bardzo, bardzo ważne. W ogóle mamy szereg teraz możliwości, jest dostępnych szereg warsztatów, które dają nam narzędzia. A co my z tymi narzędziami zrobimy, to już jest zupełnie inna sprawa. My naprawdę teraz mamy wachlarz niesamowitych możliwości. Możemy się kształcić naprawdę na wielu poziomach. Tylko jest kwestia wyboru odpowiedniej metody, żeby do siebie samego trafić. Bo tak naprawdę, tak jak wrócę do Hawkinsa, wszystko mamy w sobie, tylko trzeba znaleźć ten klucz, żeby otworzyć, żeby dojść do tego źródełka, które po prostu tryśnie i nas oświeci. Ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że ja momentami też czułem takie przytłoczenie ilością i nadmiarem tych wszystkich metod i też nie wiedzą, z czego skorzystać. No bo tu jest Hawkins, tu jest Silva, tu jest inny jakiś. I tych metod jest naprawdę bardzo wiele. Multum, aczkolwiek fajnym... Warto wiedzieć po prostu, że to się tak naprawdę wszystko sprowadza do jednego. Metod jest dużo, ale mówię, takim clue metą jest po prostu jedno, żeby nam łatwiej się żyło, lepiej się żyło i żebyśmy troszeczkę potrafili swój umysł ogarnąć. No tak, no to nie jest łatwe, bo też, żeby dojść do tego, co mówisz, to też trzeba wiedzieć, że tego się chce w ogóle. Bo większość ludzi jest tak zafiksowanych na jakimś poziomie, że nie jest w stanie się nawet wzbić ponad to. No, żyjemy w świecie, tak mi się mówi, 3D, w tej materii. I no, musimy tą materię ogarniać. Musimy sobie ją, tak powiem, ułożyć według siebie. To nie ma być, że materia nas układa, nas kształtuje, tylko to ma być na odwrót i to trzeba sobie z tego zdać sprawę. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to będziemy dalej żyli na jakimś tam poziomie. U Hawkinsa jest mapa świadomości, prawda? Są różne warstwy, jesteśmy w ogóle wielowymiarowi i wielopoziomowi. Także trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to żadne narzędzie żaden pług nas nie przeorze po prostu. No tak to wygląda. Jak wyglądało wdrażanie metody Sylwy u ciebie?
Może tak Sama nauka? wyjaśnij tym, którzy w ogóle nie wiedzą, na czym to polega, jak ta praktyka się odbywa. No to jest forma medytacji. To jest forma skupienia się. Ciężko jest to wyjaśnić. To można, znaczy to na warsztatach się po prostu odbywa. Ale to jest, można powiedzieć, że to jest forma medytacji. Schodzi się po prostu w poziomy tego stanu alfa, obniża się fale pracy mózgu. Bo fale, na których takich na co dzień funkcjonujemy, są to fale beta Tak. i po prostu obniżamy te fale mózgowe do fal alfa. U dzieci to jest naturalne, bo Tak, chyba do 7 czy 8 roku życia. Dzieci są niesamowite, bo czasami jak obserwujemy dzieci, to one są tak jakby, mówimy, że one są nieobecne, że one są jakby wycięte, że są zafiksowane, na przykład patrzą się w jeden punkt. To są właśnie stany I tak alfa. zwany hyperfocus. Tak, i to są właśnie fale alfa. I wtedy dziecko bardzo absorbuje otoczenie. Dlatego dzieci się tak szybko uczą. I na przykład modne lata temu były te nauki języka z tymi, nie będę wymieniała nazwy, nie wiem czy mogę, czy nie. Masy. Tak. To są takie okulary i tam był jakiś mikrofonik, jakieś słuchaweczki. Chyba przez sensie tego... To właśnie obniżało się fale mózgowe do stanu alfa i szybciej absorbowało się języki. I to jest fantastyczna metoda. Nie próbowałam tej metody, bo byłam na warsztatach. Później zresztą jak już Figarskie już nie było, to trafiałam do Królikowskiego. Świetny w ogóle facet, po prostu niesamowity. Jest w ogóle fizykiem. W skali światowej jest kilka osób, które się zajmują fizyką niskich temperatur. I ten pan jest wybitnym specjalistą właśnie w dziedzinie niskich temperatur. Osiągnął absolutnie wszystko, co można sobie wymarzyć, jeżeli chodzi o karierę zawodową. I do tego jest wykładowcą właśnie metody Silwy. Może podlinkuję, bo nie wiem, czy kojarzysz, na polskim YouTubie jest Mediteusz. O tak, oczywiście, że znam. I on prowadził z Królickim właśnie jakiś taki wywiad, rozmowę, formę podcastu też na temat metody Silwy, więc nie słyszałam, może ale też uwielbiam podlinkuję to po prostu pod naszym filmem. Fantastyczny człowiek, naprawdę poznałam go, byłam na kilku jego szkoleniach, kilku wykładach. Jest absolutnie fantastycznym człowiekiem. Ma w sobie ten spokój właśnie, do którego dążymy, powinniśmy dążyć. Bardzo, bardzo cenię sobie tą znajomość, bo miałam okazję rozmawiania kilkukrotnie z panem Królickim i naprawdę polecam. Polecam posłuchać, bo bardzo mądrym jest człowiekiem. Z żoną prowadzą szkołę terapii naturalnej we Wrocławiu. Też ciekawe zagadnienia, prawda? Jakieś tam radiestecji, naturoterapeutyczne sprawy. No to wszystko właśnie czym powinniśmy się tak naprawdę zajmować i do czego powinniśmy dążyć, czyli do kontaktu z naturą bardziej. Powiedz mi, jakie zmiany u siebie zauważyłaś po stosowaniu metody Silwy? Ja zaczęłam stosować Silwę w 2005 roku i to była rewelacja. Ja po prostu egzaminy, na przykład z anatomii, obszerna, niesamowita wiedza, którą musiałam wkuć, można powiedzieć. Opanowywałam w tak krótkim czasie te materiały i zdawałam na bardzo dobre oceny, co mogą potwierdzić moi znajomi. Halo. Usłyszałam, legendy o mnie chodziły. Nie no, śmieję się. Tak, teraz głaszczę swoją próżność. Byłam specjalistką od stopy. Potrafiłam na egzaminie z anatomii stopy mówiłam ciągiem jakieś 40 minut. I tak po prostu stałam się legendą uczelni. Ja zdając ten egzamin miałam wrażenie, że czytam po prostu swoje notatki. Niesamowite narzędzie, jeżeli chodzi o zapamiętywanie materiału. Wprowadzałam się w stan alfa, mówiłam sobie na poziomie tym podświadomym, że wszystko to, co za chwilę przeczytam, zapamiętam i tak się działo. Po prostu to się działo. Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak potężne to jest narzędzie, dopóki nie zaczęłam tego stosować.
Niesamowite jest też to, że można bardzo szybko się zregenerować w czasach, kiedy żyjemy tak bardzo intensywnie i tak mocno. To dla tych, którzy... Ja już podczas któregoś podcastu to pokazywałem, żeby tak dobrze było widać, chyba Tak. będzie. Świetne. Polecam. Kontrola Mam też. umysłu metodą Sylwy. Tak, mam też oczywiście w domu, tylko stary egzemplarz. Jedno z nowszych wydań, bo ja to zresztą kupiłem w tym roku, jak byłem w Tak. Polsce w czerwcu na urlopie, więc... Polecam bardzo, z całego serca, bo w tych czasach pędu metoda Sylwy pomaga też bardzo szybko się zregenerować. Ja potrafiłam na przykład z uczelni jechać na przykład na praktyki do szpitala i w tramwaju potrafiłam zregenerować siłę. To jest coś właśnie na zasadzie takiej szybkiej medytacji, ale wprowadzając się w ten stan alfa byłam w stanie po prostu uciąć sobie drzemkę, kontrolowaną całkowicie. Jeszcze raz muszę do kamery pokazać, bo mi się kamera wyłączyła. Aha. O, teraz będzie widać. Okej. Chyba Tak, polecam. powinno być, no. Polecam. Także dla zainteresowanych, ale to już na którymś z poprzednich podcastów Tak, o tym widziałam też właśnie, oglądałam wspominałem. to. Tak. Powiedz mi, czy metoda Sylwy jest dla każdego, czy każdy może z niej korzystać, czy są jakieś powiedzmy zalecenia, wykluczenia, przeciwwskazania? To znaczy na pewno osoba, która ma problem z koncentracją, typu, nie wiem, ADHD, jakieś takie zaburzenia osobowości, no będzie miała na pewno trudniej. Ale nie wiem, jakie są teraz najnowsze badania, jeżeli chodzi o metodę Sylwy, ale wtedy, kiedy ja się z nią zapoznawałam, no to osoby, które są zaburzone, na pewno będą miały trudniej. Wtedy rozmawialiśmy też o schizofreniach czy chorobach dwubiegunowych, no to na pewno by miały ciężej się nauczyć tej metody. Ale nie wiem, jakie są teraz najnowsze trendy, jeżeli chodzi o tę metodę. Wydaje mi się, że każdy powinien spróbować, żeby zobaczyć, czy to jest dla niego. Tak jak medytacja. No, medytacja też nie do każdego przemawia. Dla mnie medytacja, ja się cały czas uczę. Ja nie wiem, czy ja potrafię medytować. Staram się, uczę się cały czas tego. To wbrew pozorom No to właśnie, nie jest... w tym jest problem, że to ciężko mieć jakiś taki Powiedzieć. punkt odniesienia. Tak, to trzeba po prostu przeżywać. Dokładnie. Ja na początku wolałam na przykład medytacje prowadzone, kiedy ktoś mi mówił zrób to, zrób tamto. Sama zresztą też prowadziłam takie warsztaty relaksacyjne, kiedy wchodziła też nauka oddychania, bo też musimy powiedzieć, że ludzie w ogóle nie potrafią oddychać. W tym świecie takim zwariowanym oddychamy bardzo płytko i nie dotleniamy swojego organizmu, więc warsztaty oddychania jak najbardziej. Teraz za niedługo, z tego co kojarzę, Jola Bieniek będzie robiła takie fantastyczne warsztaty. Też fantastyczna kobieta, pozdrawiam. Pozdrawiamy. Powiedz mi takie już ostatnie pytanie odnośnie metody Sylwy. Jakie korzyści oprócz tej lepszej nauki można uzyskać dzięki metodzie Sylwy? W jakich aspektach życia można tą metodę wykorzystywać jeszcze? W każdym aspekcie swojego życia można wykorzystywać tą metodę. Ta metoda zmienia przede wszystkim ogląd, punkt obserwacyjny. Z takiego biernego uczestnika własnego życia można stać się obserwatorem i skutecznie zacząć uciszać swoje ego. Metoda Sylwy to wspaniałe narzędzie, które daje nam możliwość pracy nie tylko właśnie ze swoją pamięcią, czy w ogóle z tym spektrum postrzegania w ogóle świata, ale pomaga nam też uporać się z różnymi zdrowotnymi problemami. Bo pomaga nam spojrzeć na siebie tak jakby
z zewnątrz. Trochę za wiele to tłumaczę, ale Tak jakby z perspektywy trzeciej osoby, czyli tak jakby to się nazywa fachowo dysocjacja. dysocjacja. Tak, no Czyli spojrzenie na siebie tak Tak. jakbyśmy stali z boku. tak. Z poziomu, no powiem już tak właśnie warsztatowo, z poziomu laboratorium. Jesteśmy po prostu szefami wielkiego laboratorium, jakie jest nasze ciało, nasz umysł i sobie tam pracujemy w tym laboratorium. I co chcemy osiągnąć, nad czym chcemy popracować, to sobie w tym laboratorium robimy. Projektujemy sobie różne cele, afirmujemy sobie naszą przestrzeń, można powiedzieć. Kreujemy swoje lepsze ja. Metoda Silwy pomaga też właśnie dokopać się do problemów, jakie mamy i dowiedzieć się, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Trwa to czasami dłużej, czasami krócej, ale tak jak w każdej metodzie, czy w ustawieniach systemowych, czy właśnie pracy z uwalnianiem emocji, czy z szeregiem innych metod, chodzi generalnie o to, żeby poświęcić sobie samemu czas. Tak samo jest i w tej metodzie, żeby być systematycznym, bo nie nauczysz się języka, nie nauczysz się nowej techniki, nie nauczysz się niczego, jeżeli nie będziesz systematyczny i nie będziesz poświęcał temu czasu. Tak samo jest i z tą metodą. Jeżeli chcesz nauczyć się wprowadzać w stan alfa, to musisz ćwiczyć. I w medytacji, i w jodze, i w jeździe na rowerze jest dokładnie ten sam mechanizm. Po prostu musimy poświęcić temu czas. Zresztą też samo wprowadzanie się w stan alfa, to jest w książce to opisane, że to jest proces długotrwały. Przez parę tygodni się to stosuje, tam najpierw odliczając od 100 do 0, później tam od 50 do 0, 25. Aż w końcu jest 3, 2, 1 i jesteś w stanie alfa. Tak, także wszystko Dokładnie. wymaga czasu, wszystko wymaga treningu, praktyki Tak. po prostu. Tak. Tam jak na siłowni chodzimy, no Oczywiście, żeby mieć efekty, nie wyciśniemy 100 kilo za pierwszym Dokładnie. podejściem, no, tylko to Dokładnie. wymaga czasu. Dokładnie tak. Dokładnie ta metoda jest związana z tym, żeby ćwiczyć. Na początku w ogóle mówi się o tym, żeby ćwiczyć 3-4, czym więcej, tym lepiej, wiadomo, ale to minimum 3 razy dziennie. Zresztą tak samo jest też z medytacją i Tutaj mięśnie nam się nie zakwaszą, więc możemy częściej trenować. tak, no mózg raczej nam się nie zakwasi. Oby. Ja znam takich, co mają chyba zakwaszony trochę, Zakwaszony. tak, ale im już chyba nic nie pomoże. Ciężko będzie. Dobra, czy coś jeszcze, no bo przejdziemy teraz płynnie do drugiej części. Czy coś jeszcze chciałabyś powiedzieć odnośnie naszej pierwszej części, czyli odnośnie fizjoterapii, bądź Silwy, bądź swoich hobby? Jak nie, no to przechodzimy. Chcę powiedzieć, żebyśmy o siebie dbali, bo to jest bardzo ważne. Żebyśmy w tym pędzie się nie zatracali. Żebyśmy stanęli na chwilę, rozejrzeli się w koło, wzięli głęboki oddech, bo mamy wszystko, czego potrzebujemy. Żyjemy, mamy fantastyczne narzędzia właśnie w koło, tylko żeby je zauważyć i żeby z nich korzystać, trzeba po prostu stanąć na moment i je wychwycić, wziąć je do ręki, żeby nimi pracować. Taki mam przekaz. Bardzo dobry. Doskonale. Dobrze. Czy Dobrze. wiesz, na czym polega druga część? No tak, to są takie pytania. Tak, możesz na nie odpowiedzieć w zasadzie jednym słowem, możesz odpowiedzieć troszkę dłużej, to już zależy od ciebie. Możesz się rozgadać, nie ma problemu. No i cóż, tych pytań jest dużo, ale jak zwykle przeprowadzę jakąś taką Selekcję naturalną. selekcję, żeby nie zadawać ich wszystkich, bo jest ich tu naprawdę ponad 100. I takie pytanie, które zawsze zadaję każdemu praktycznie. Co motywuje cię każdego dnia? O kurczę, co motywuje mnie każdego dnia? Pierwsza myśl tutaj się liczy.
Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć teraz w tym momencie. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to motywacją jest oddech. Nie wiem jak to uzasadnić. A to bardzo dobra motywacja, bo jak nie będziesz oddychała, no to nie będziesz żyła. Tak. Świetna motywacja. Wiesz, co ja rano robię, jak wstaję, jak się budzę? Przytulam się. Po prostu otulam się i mówię sobie, że się kocham. To jest niesamowite. W ogóle droga do tego momentu, kiedy właśnie tak zaczęłam robić. To jest jedyna rzecz do zrobienia na tym świecie, żeby uzmysłowić sobie, że się właśnie kochamy, żeby dać sobie tą miłość. I to jest najważniejsze zadanie, które jest przed każdym człowiekiem, żeby sobie to uzmysłowić. Ja na szczęście do tego doszłam. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. No i ten oddech, tak. Budzę się, biorę oddech, przytulam się i mówię: dzień dobry świecie. Fajnie, że jestem dalej. Nie jestem w grze. No i stąd czerpiesz motywację do do działania każdego dnia. Tak, to jest fantastyczne. Dobrze. Jakie jest twoje największe marzenie? Jest ich kilka. Jestem włóczykijem, także moim marzeniem jest Peru. I marzę o tym, żeby po prostu stanąć na szczycie gór tęczowych, rozejrzeć się w koło i żeby się rozpłakać. To jest moje marzenie. A z takich przyziemnych rzeczy to przez wiele lat jako włóczyki nie miałam korzeni, nie byłam zakorzeniona. Nie mam miejsca, które mogłabym nazwać swoim domem. Jestem poszukiwaczem tego właśnie miejsca i marzy mi się, żeby usiąść w swoim domu, poczuć właśnie, że to jest mój dom, moja oaza, żeby usiąść przy stole w kuchni, poczuć zapach ciasta świeżo upieczonego i żeby poczuć, nie wiem, promienie słońca padające przez okno i napić się dobrej kawy. Dziękuję w ogóle za pyszną kawę. Żeby się napić tej dobrej kawy i pomyśleć sobie: tak, jestem w domu. To jest moje marzenie. Bardzo ważne marzenie. Powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? To jest Zawoja. Przy szczycie Babiej Góry. Mhm. Tam jest taki park Danieli. Miejsce, do którego jak się wjeżdża, to nawet zasięg radia się traci. O, Nie ma nic, absolutnie. Moje dzieci zawsze na wakacjach to tak: nie ma pola, nie ma połączenia z niczym. I tam się po prostu człowiek tam ginie. Babia Góra jest magiczna, ponieważ jest fantastyczna, fascynująca, ale też jest bardzo niebezpieczna, tak jak góry. No i naprawdę uwielbiam to miejsce. mhm. Okej. Tam bym chciała mieć domek. Wszystko przed tobą. Oczywiście. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Chyba jeszcze go nie mam. Pracujesz nad tym. Pracuję nad tym, bo cały czas się uczę. Nie można tego nazwać osiągnięciem, ale dzieci mam fantastyczne. No ale to jest... To nie można tego, że tak powiem, odkrywać w kategoriach osiągnięć. To po prostu się dzieje. A takiego osiągnięcia jeszcze nie odnotowałam. Może fakt, że klienci do mnie wracają, to jest na pewno każdego dnia mamy jakieś małe osiągnięcia, z których budujemy całość. Także to są raczej takie przyziemne rzeczy, które właśnie budują poczucie wartości. Gdybyś miała napisać o sobie książkę, Mhm. jaki by miała ona tytuł? Szalone jakieś przygody Elizy. Elisy. No, i mamy. Czy Wariatka masz- na końcu świata, nie wiem. Nie, no to już nie będą te szalone przygody Elizy. Okej. Pierwsza myśl jest zawsze najlepsza. Tak. Czy masz jakieś rytuały, sposoby, techniki, które pomagają być ci zmotywowaną i produktywną każdego dnia? Oczywiście, że tak. Oprócz wspomnianej właśnie metody Silwy,
Staram się medytować. Nie zawsze mi to wychodzi, ale są też techniki oddechowe, które stosuję. Oddech przeponowy polecam wszystkim. Pomaga też właśnie udrożnić się układ limfatyczny, bo my nie oddychamy przeponą w ogóle, a tam znajduje się najwięcej, gdzie przepona znajdują się nasze narządy wewnętrzne, więc one pozwalają, znaczy przepona pozwala udrożnić układ limfatyczny. No i kawa. Uwielbiam kawę. To jest mój rytuał. Wolę się, naprawdę przyznam się, wolę się spóźnić gdzieś, niż nie napić się kawy. To jest moja pięta achillesowa, bo kawa to jest wokół kawy kręci się dużo rzeczy. Czy jest jakieś słowo, które denerwuje cię najbardziej? Są słowa, tak jest takie słowo, nie będę mówiła tego słowa, ale uważam je za bardzo ordynarne i zwłaszcza w ustach kobiet jest dla mnie nie do przyjęcia. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale kobiety są teraz bardzo takie mało subtelne, mało sensualne. Bardzo osadzone są w męskiej energii, co mi nie pasuje. Ja przez wiele... W ogóle ta energia jakoś tak się tak. wymieszała. Znaczy, sami sobie jesteśmy winni temu, że jest zaburzona. Po prostu kobiety przejmują role męskie, a niekoniecznie wam się to podoba. Wy tak nie chcecie tego. My, takie buntowniczki, kobiety na traktory, nie wiem. Mi się to w ogóle nie podoba. Ja nie jestem... Jejku, teraz będzie oburzenie. Nie jestem feministką. Co innego jest walka o prawa wyborcze i o prawa do decydowania o swoim ciele, a co innego, jeżeli mężczyzna otwiera przede mną drzwi, obdarowuje mnie kwiatami, całuje mnie w rękę. Rozdzielmy te dwa w ogóle stanowiska, bo oczywiście chcę decydować o sobie, chcę decydować o swoim ciele, chcę mieć wybór przede wszystkim, ale to nie oznacza, że tracę przez to kobiecość, prawda? Znaczy, tu troszeczkę my kobiety sobie jesteśmy winne temu. Jesteśmy bardziej w walce, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby kobieta ma być ciepłem, ma być domowym, pielęgnować domowe ognisko, a mężczyzna ma być po prostu męski, ma dbać o bezpieczeństwo, chronić to ognisko. I tu powinniśmy się zwrócić na to uwagę, że właśnie została zaburzona ta harmonia. My nie jesteśmy osobnymi jednostkami. Znaczy jesteśmy, ale chodzi o to, że we dwoje... Żeby stworzyć całość taką. Tak, czy to jest kobieta i kobieta, czy mężczyzna i mężczyzna, no bo tutaj należy być poprawnym, prawda, bo każdy ma wybór też, jeżeli chodzi o wybór partnera swojego. Ale zachowajmy zdrowy rozsądek, bo to, co się dzieje, no mi na przykład bardzo nie pasuje. Ja przez cały czas myślałam, że że mam bardzo dużo męskiej energii i postrzegałam siebie tak bardziej w tym męskim świecie, że ale też miałam narzucone po prostu programy, że ja muszę, matka Polka, że muszę ogarnąć. Nie, wcale nie muszę. Mogę być słaba, nie chcę być silna. Chcę wiedzieć, że koło mnie stoi mężczyzna, na którym mogę się oprzeć i poprosić go o pomoc. I to powinno tak wyglądać. A dzisiejszy świat trochę zwariował. Zafiksowaliśmy się. Kobiety, wróćmy do swojej subtelnej i sensualnej roli, a mężczyźni niech staną się tymi wojownikami, tym archetypem wojownika, który przyniesie zwierzę do domu. No to już tak mówię po prostu, może górnolotnie, ale no tak to powinno wyglądać. Taka przenośnia. Tak, to jest przenośnia. Tak. Opisz siebie 3 słowami. Empatyczna, wrażliwa, wdzięczna. Tak? Tak to można? No tak. Można. Czemu nie? Czego najbardziej nie chcesz, czego najbardziej boisz się przegapić w swoim życiu? To
to nie są kategorie strachu czy bojaźni. Wiele rzeczy pewnie mnie ominie. Pewnie wiele rzeczy przejdzie niezauważonych. Właśnie chodzi o to, żeby uczyć się tej uważności. I ja mam niesamowite szczęście, bo jak mam na coś trafić, to na to trafiam. Jak mam coś zauważyć, to zauważam. I to jest niesamowite w moim życiu akurat, że wszystko, co ma się wydarzyć, to się wydarza. A to, czego mam nie doświadczyć i nie zauważyć, po prostu cię mnie omija. Mhm. I to jest niesamowite. I nie boję się takich rzeczy. To nie jest w tej kategorii strachu w ogóle przeze mnie pojmowane. Po prostu tak ma być. Czym jest dla ciebie prawdziwa wolność? Prawdziwa wolność. Myślę, że Bo to chyba każdy ma Tak. inne pojęcie, taką własną Tak. definicję tej wolności, ale czym jest dla ciebie? dla mnie prawdziwą wolnością jest możliwość odczuwania codziennie spokoju. Mhm. E, To jest może bardzo górnolotne i dla niektórych wręcz abstrakcyjne pojęcie, ale tak mi się kojarzy wolność, że jestem po prostu spokojna. Obojętnie co by się nie działo, obojętnie co by mnie nie spotkało, to w środku mam spokój. I to jest moja wolność. Co jest największą twoją siłą, której nie zawsze potrafisz docenić? Moja wiedza. Ciągle po prostu sama sobie podcinam skrzydła, Mhm. myśląc, że jeszcze nie, że to nie wystarczy, że jeszcze coś To jest taka czegoś mi twoja brakuje. supermoc, można to powiedzieć? Wiedza. Nie, to nie jest moja supermoc. Moją supermocą są moje dłonie. Tak. To jest moja supermoc. Wiesz, co jest fantastyczne? Że ja mogę wykonywać swój zawód wszędzie, bo ja potrzebuję tylko moich rąk. Niczego więcej do szczęścia nie potrzebuję. Nawet nie potrzebuję stołu, niczego więcej. Nawet oliwki, bo mogę wszędzie dotknąć, w każdej sytuacji mogę dotykać ludzi. To jest moja moc. To jest coś, co właśnie też daje mi napęd niesamowity. No, wypełnia moje serce po prostu miodem. Głaszcze mnie bardzo. Naprawdę. Czy jest jakiś film, jakaś książka, jakaś muzyka, która najbardziej wpłynęła na twoje życie? No mnóstwo jest takich rzeczy. Począwszy od filmu Duna Davida Lyncha, który widziałam w 1986 roku. To bardzo mocno mną wstrząsnęło. Pozytywnie oczywiście, bo wykreowało po prostu we mnie pokłady wyobraźni. W późniejszych latach moim w ogóle ulubionym filmem jest Milczenie owiec. Niesamowity film, do którego wracam, jak jest mi ciężko czasami. Bo podoba mi się tam, że tam jest po prostu tam się dobro ze złem się tak trochę miesza i to daje te różne odcienie tej bieli i czerni. Książka. Uwielbiam Vonnegutta. Uwielbiam Vonnegutta, Kurta Vonnegutta za jego poczucie humoru, za jego czarny humor i takie sceptyczne podejście w ogóle do życia i sarkastyczne podejście do nas jako ludzi po prostu. Moją ulubioną książką są Syreny z Tytana. Fantastyczna, polecam wszystkim. Trzęsienie czasu. W ogóle jest mnóstwo książek Vonnegutta. Najbardziej znana to Rzeźnia numer 5, ale to nie jest moja ulubiona. I Śniadanie mistrzów, zresztą zekranizowane z Bruce'em Willisem, bodajże w roli głównej. Także, ale to są lata 80., także starożytność dla niektórych. Muzyka? Oj, tutaj przy muzyce to moglibyśmy nakręcić osobny podcast w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę i inspiracje muzyczne, począwszy od punkowych lat 80., na czym byłam wychowywana. Siekiera.
po muzykę elektroniczną moim absolutnym ulubionym zespołem jest Moderat. To jest taki projekt muzyczny, niemiecki projekt muzyczny. Elektronika fantastyczna. Ostatnio byłam na koncercie Kiasmos. To jest z kolei muzyka elektroniczna z Islandii. Bardzo gorąco polecam. No oczywiście Cocteau Twins, Dead Can Dance, Massive Attack. Niesamowity koncert, na którym byłam. Najlepszy w tym roku, jak do tej pory. Uwielbiam trip-hop, uwielbiam elektronikę. No też metal ciężki, bardzo black metal zwłaszcza. Mgła polska, rewelacja. Naprawdę jest ogrom. Staram się po prostu cały czas szukać nowych trendów muzycznych. I przekopuję świat muzyki wzdłuż i wszerz. Nie ma takiego gatunku, który na przykład, nie wiem, można powiedzieć, czy gardzę, czy nie lubię. Bo w każdym gatunku muzyki można znaleźć coś inspirującego, naprawdę. I nóżka się tam tupie, prawda, do rytmu. Wszyscy się śmieją z jakichś tam dance'ów czy coś. Co w tym nic złego? Przecież muzyka nie robi nic złego. Jak ktoś ma ochotę tego słuchać, to niech słucha. I to jest radość wielka. Jakie jest najlepsze wspomnienie z twojego dzieciństwa? Pieczone ziemniaki. Takie w ognisku, czy? Tak, ognicho. No dlatego mnie tak ciągnie do tych ognisk, które tutaj są organizowane. W ogóle chyba ogniska są takie magiczne, prawda? Ogień jest taki magiczny, scala tych ludzi, daje nam poczucie jedności. To jest plemień. Jesteśmy plemieniem i dlatego nas tak ciągnie. Dużo radochy zawsze sprawiało mi czas z dziadkiem moim, który spędzał z nami mnóstwo czasu właśnie i te ognicha, wszystkie jakieś tam w ogrodzie biegania i polewania jakimś takim wężem ogrodowym. No to fantastyczne rzeczy się tam wydarzały. Bardzo, bardzo fajnie. Miło wspominam czas z dziadkami, bo mieszkałam z dziadkami. Miałam to szczęście, że mieszkałam w domu wielopokoleniowym, gdzie jak się siadało do tego stołu wigilijnego, to tam było po prostu kilka pokoleń się spotykało i tak. I mam to szczęście, że miałam takie dzieciństwo. A pamiętasz, jaka była twoja pierwsza praca w życiu? Tak. Ja jeździłam z racji tego, że właśnie miałam to szczęście, że urodziłam się w Kołobrzegu, czyli w miejscowości nadmorskiej. To zawsze było coś tam do pracy w sezonie. I moją pierwszą taką wakacyjną pracą była praca na kuchni, po prostu jako pomoc tam, nie wiem, czy na zmywaku, czy jako kelnerka. No zawsze się dorabiało jakąś tam kasę, żeby później ją oczywiście wydać, nie? Na szaleństwa wakacyjne. Miałam 14 lat, jak zaczęłam pracować tak zarobkowo. Znaczy, wcześniej też pomagaliśmy, bo Ustronie Morskie dokładnie, tam gdzie się wychowywałam, no to są tereny takie rolnicze w dużej mierze, więc sady, jakieś tam zbiory, no to wiadomo, że tam dziadek zawsze dał jakąś monetę za pomoc przy burakach, nie? Albo przy zbiorze jakichś tam truskawek. Połowę się oczywiście zjadło tego wszystkiego, ale ile radochy było, to też inna sprawa. Czy jest jakiś talent, który uważasz, że zmarnowałaś? No wszystko Albo może przede mną nie w ogóle, zmarnowałaś, ale oczywiście, może że tak. nie dopilnowałaś. Znaczy, ja sama, no to pewnie tak, pewnie z lenistwa zwyczajnego, czy tam braku systematyczności, ale pamiętam czasy podstawówki, kiedy moja wychowawczyni wczesnoszkolna tłumaczyła moim rodzicom, że mam słuch absolutny i żeby mnie wysłali do szkoły muzycznej. No ale wtedy finansowo raczej to było ciężko. Poza tym to była wiocha zabita dechami, więc musiałabym mieszkać w internacie, chcąc się uczyć w szkole muzycznej. No i rodzice nie podjęli takiej decyzji, żeby mnie wysłać, a wydaje mi się, że byłabym świetna. Potem wydaje mi się, że w ogóle bardzo chciałam być chirurgiem. No. Mogłabym być wybitnym Nie boisz się chirurgiem. krwi? Nie, absolutnie nie. Nie, no anatomia to mnie zawsze kręciło, jakieś takie właśnie sprawy.
związane z naszym ciałem. Nie mam jakichś takich odruchów ucieczki Zresztą pracowałam w pogotowiu ratunkowym, więc adrenalina musi być ciągle w moim życiu. To jest tak jakby wpisane w moją egzystencję. Powiedz mi, jakie są 3 rzeczy, które chciałabyś osiągnąć przed końcem swojego życia? I wyobraź sobie taką kartkę papieru z takimi 3 rzeczami, Punktami. tymi Ale tak zwanymi osiągnięcia, co masz na ptaszkami. myśli? To już zdefiniuj jak chcesz, Aha. bo to każdy ma swoją własną definicję rzeczy, które chciałby osiągnąć. Dla jednego to będzie kupno samochodu, dla drugiego skok na bungee, dla trzeciego, nie wiem, przeczytanie książki. Może napisanie książki. To by było niesamowite. Podzielić się po prostu tym, co wiem i tym, co przeżyłam z innymi. Wydaje mi się, że mogłoby być inspirujące dla niektórych, bo droga, jaką przeszłam do miejsca, w którym teraz jestem, jest nawet dla mnie samej zaskakująca. Naprawdę. Następną rzeczą do osiągnięcia, no nie wiem, to Peru cały czas mi chodzi po głowie. Czasami sobie myślę, że co jest złego w takim prostym życiu? Może wrzucić to wszystko i jechać do Peru i spędzać lamy tam po tych górach, nie wiem. Czy wyplatać koszyki dla turystów. Ale to mnie i też w jakiś sposób inspiruje, takie właśnie proste życie, bo my szukamy ciągle czegoś niesamowitego, jakichś ekscesów, nie wiem, ekscytacji. Natomiast fantastycznie jest wieść takie proste, spokojne życie. Ja nie mam nic przeciwko temu. Ja nie potrzebuję nie wiadomo czego Tak, do szczęścia. mało stresu, więcej uwagi na sobie, Jakoś to powietrze, na naturze. ta ziemia dokładnie wkoło. Niesamowite. Trzecia. Chciałabym poprowadzić warsztaty. Wydaje mi się, że to by było też jakąś miarą sukcesu w pewnym sensie, ale wydaje mi się, że mam taki zasób w sobie i układy energii, które pozwoliłyby mi przekazać masę rzeczy ludziom, którzy mają właśnie problem z samoakceptacją albo z problemem wyrażania swoich emocji. Nie chodzi mi tutaj stricte o psychologiczny punkt widzenia, ale o takie zwykłe podejście do siebie jako istoty ludzkiej. O to, żeby każdy z nas potrafił właśnie nazwać to, co się z nim dzieje. Żeby potrafił się dotykać w taki sposób, który pomaga nam siebie samego poznać. Bo ta ręka terapeuty to jedno, ale my sami jesteśmy terapeutami dla siebie. I to jest bardzo istotne, żeby po prostu poznawać siebie. I wydaje mi się, że mogłabym być takim drogowskazem, może to tak też brzmi dziwnie, ale takim przewodnikiem po tym zawiłym świecie, bo teraz naprawdę się pogubiliśmy, nie mamy tego połączenia z naszym ciałem. I to by było naprawdę fascynujące też dla mnie. Kolejny tak sobie punkt wymyślam. do odhaczenia. Tak. Dlaczego nie? Kiedy pierwszy raz uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? To było późno. Albo jeszcze dalej jestem. Każdy z nas jest dzieckiem, oczywiście, ale chodzi o to, że żeby nie, wszyscy mówią o tym, żeby ukochać to swoje wewnętrzne dziecko i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ja to wszystko w jakiś sposób też przerobiłam, ale jestem dorosłą osobą. I teraz, tu i teraz przyjmuję konsekwencje swojego postępowania. Biorę w garść swoje życie. Nie jestem już biernym uczestnikiem, który przygląda się temu, co się dzieje, tylko jeżeli podejmuję decyzję i jest to decyzja świadoma, to ponoszę za nią konsekwencje. I dopiero tak naprawdę od niedawna
jestem, jeżeli brać pod uwagę to, co teraz powiedziałam, to od niedawna jestem dorosła. Stosunkowo od niedawna. Natomiast jeżeli chodzi o takie zderzenie z rzeczywistością, to jak urodziłam dziecko swoje własne, to wtedy dopiero do mnie doszło, że już nie jestem dzieckiem, bo mam już swoje dziecko i jestem odpowiedzialna za czyjeś życie. I to też było takie zderzenie ze ścianą trochę, bo nas nikt tego nie uczy. Naprawdę. No, niestety w szkole tego nie uczą. W szkole tego nie uczą i może dlatego teraz ludzie nie podejmują tak pochopnie decyzji i coraz później stają się rodzicami albo w ogóle, bo mają świadomość tego, że to jest bardzo, Odpowiedzialność. bardzo duża odpowiedzialność. Bardzo. Jaki jest twój największy lęk? Może cię zaskoczę, ale nie lękam się. O, Nie mam lęków, nie ma czegoś takiego. Nie mam w sobie takich może obawa. właśnie obawy. To chyba wrócę do tego, co już mówiłam. Ja po prostu przyjmuję to, co się dzieje. Mhm. Staram się przynajmniej. Oczywiście, że są takie sytuacje stresowe, bo życie nas bardzo zaskakuje, ale też życie nauczyło mnie, że nie wszystko, co sobie zaplanujemy, się sprawdza i wszystko się dzieje tak, jak sobie zaplanujemy, więc trzeba wziąć po prostu głęboki wdech i powiedzieć sobie: okej, no to czas na plan B. Obawy są takie po prostu zwykłe, zwyczajne, codzienne, typu czy klienci przyjdą, czy będę miała dach nad głową, bo jestem teraz w takiej sytuacji, że nigdy nic nie wiadomo. Zresztą jak każdy. To są takie rozkminy po prostu bardziej na poziomie życia tu i teraz, niż jakichś takich wielkich rozważań. Bo jedna podstawowa sprawa to, żeby nie wybiegać w przyszłość, bo przyszłość może w ogóle się nie wydarzyć. Więc po co się zamartwiać, po co się tym zamartwiać, zapas. jak może to w ogóle się nie zdarzyć? To jest takie proste, a my albo gotujemy się w kipiszu przeszłości, w tym sosie po prostu wydarzeń, które były i już ich nie ma, albo za bardzo wybiegamy w przyszłość, męcząc się po prostu. A budujemy jakieś scenariusze. Tak, budujemy scenariusze, a się okazuje, że one w ogóle nawet nie miały szans, żeby się ziścić. To po co w ogóle tym sobie zaprzątać głowę? Nie zawsze mi to wychodzi, oczywiście, bo jestem tylko człowiekiem. Jestem tylko człowiekiem, więc nie zawsze to wychodzi, ale staram się żyć tu i teraz. To jest bardzo teraz szeroko powtarzane, czy często powtarzane, nie być tu i teraz. Ale co to znaczy być tu i teraz? To jest bardzo proste. Teraz przeszłość jest przeszłą teraźniejszością, no tak to można ująć. Po co mam się w tym grzebać, jak Dokładnie. teraz jest najlepszy moment na to, żeby właśnie teraz rozmawiać i oddychać. Trochę zawiłe. Nie, no i ja zrozumiałem. Myślę, że inni też. Mam nadzieję. Dobra, ostatnie pytanie już z tej listy długiej. Okej. Mi się kamera wyłączyła, ale dobra. Czego cię uczy udział w tym podcaście? Czego mnie uczy? O ile w ogóle czegoś. Oczywiście wyszłam ze strefy komfortu przede wszystkim, bo to jest pierwszy raz w życiu, jak nagrywam cokolwiek z kimkolwiek. I to jest fantastyczna podróż w głąb siebie, bo to jest też takie sfokusowanie się do środka znowu. Bo zadałeś mi kilka takich pytań, gdzie wcześniej sobie ich nie zadawałam w ogóle. A dlaczego? Dlaczego sobie ich nie zadawałam? Nie było takiej potrzeby. I to też świadczy o tym, ile jeszcze przede mną do przerobienia. Bo powinniśmy czerpać naukę z każdej chwili, z każdego momentu.
No i fantastycznie i bardzo ci dziękuję, bo to naprawdę jest zdumiewające. Myślę, że gadałam bardzo dużo głupot. Nie. Nie wydaje mi się, chyba że widzowie twierdzą inaczej, to zostawcie komentarz. No dobra, to zbliżamy się powoli do końca. Czy jest coś, czym chciałabyś podsumować dzisiejszą naszą rozmowę jako całość? Może coś motywującego, bądź coś właśnie podsumowującego, czy może jakaś taka odezwa do narodu? Co Tak, już wcześniej chciałabyś wszystkim przekazać? Tak, znaczy tamto to było bardziej takim podsumowaniem pierwszej części, a tak ogólnie, co w ogóle byś chciała coś zaanonsować, powiedzieć? Oprócz tego, żebyśmy dbali o siebie, co podkreślę jeszcze raz, to po prostu żyjmy, bo my nie żyjemy. Jesteśmy w takim amoku, w takim pędzie, że zapominamy o tym, że najważniejsze jest to życie. To, żeby przeżywać, żeby cieszyć się każdą chwilą i tym jestestwem, bo wszystko minie, wszystko mija. Te dobra, ta materia po prostu przestanie odgrywać taką ważną rolę, kiedy po prostu będziemy odchodzić z tego świata. Po co w ogóle sobie, po co się zafiksowywać na tak banalne rzeczy, jak nowy samochód, czy jakaś tam komórka. To są banały. Naprawdę najistotniejsze jest to, żeby odnaleźć miłość do samego siebie, bo powiem coś może banalnego, ale kochaj siebie samego jak bliźniego swego. To jest naprawdę podstawa jestestwa naszego, żeby to sobie uzmysłowić i żeby dokładnie wiedzieć, co te słowa znaczą. Bo my, każdy z nas jest osobną jednostką, która powinna siebie kochać. Siebie pokochać. Jak siebie człowiek kocha, to wszystko dookoła staje się bardzo proste. No i w sumie bardzo proste i piękne. Proste i piękne. Jesteśmy ze sobą połączeni. Tworzymy całość. Każdy z nas jest osobną jednostką. Tak jak płatki śniegu, każdy płatek jest inny, ale wszystkie razem tworzymy wspaniałe kompozycje i konstelacje. I to jest tak niesamowite i cudowne, że powinniśmy właśnie się cieszyć, że tu jesteśmy. Czerpać garściami z tego życia. Każdy z nas jest wyjątkowy, więc no. Tak, i wszystko mamy. To powinniśmy docenić. Te zasoby mamy w sobie. Tylko właśnie, żeby znaleźć ten klucz do otwarcia bramy i do niesamowitych pokładów energii, mocy, którą mamy w sobie. Naprawdę. Właśnie warto, żeby chyba tą indywidualność, tą wyjątkowość każdego z nas docenić. Że nie musimy być kopią kogoś innego. No dokładnie, ale to my musimy sami dostrzec w sobie, bo nawet jakby nam milion osób powiedziało, a nie jesteśmy do tego przekonani, to po prostu tak, to nic to nie da. Dlatego tutaj postrzegam jedyną drogę do tego właśnie, żeby żyć. Czyli miłość taka własna u źródełka. Tym się cieszyć. Wspaniałe podsumowanie. Dziękuję bardzo. Mam już wizję, że chyba to w ogóle wytnę i będzie takim motywem przewodnim naszej rozmowy. Dziękuję ci bardzo za przybycie. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widzowie bądź słuchacze również wiele wyniosą z dzisiejszej naszej rozmowy, więc zostawcie, moi drodzy, komentarz, co fajnego odkryliście podczas naszej dzisiejszej rozmowy. Zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi rozmowami. Koniecznie subskrybujcie kanał. Tak, ja wspomnę, ciekawe, że jest w ogniu pytań na Facebooku, na Instagramie oraz na TikToku od dosłownie 2 tygodni. To nowość. Tak, nowość, więc zapraszam do śledzenia na wszystkich portalach, możliwych kanałach. Platformach. Tak. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja z wami się widzę w kolejnym odcinku, który będzie
prawdopodobnie w następnym tygodniu, bądź za 2, bądź kiedyś tam. Śledźcie Facebooka, tam zawsze dodaję ogłoszenia, kiedy pojawi się nowy odcinek. Także dziękuję Ci raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I cóż, my teraz pójdziemy na krótką sesję zdjęciową, żebym miał jakieś Już się zdjęcie nie mogę do doczekać. miniaturki. Także no. Także dziękuję Ci bardzo i Dziękuję do bardzo. usłyszenia, do zobaczenia. Do Cześć. zobaczenia. Cześć.